Hej, zapraszam Was dzisiaj na makijaż w stylu Pumpkin Spice, albo inaczej Pumpkin Spice Latte. Nie jest to nic innego jak makijaż w ciepłych brązach. I przebrnęliśmy już jakiś czas temu przez bardzo modny latte make-up, który był po prostu klasycznym makijażem w beżobrązach. Mieliśmy espresso make-up, który był niczym innym jak brązowym smokey eye. No i teraz przyszedł czas na kolejny kawowy epizod wśród tiktokowych trendów, jakim jest Pumpkin Spice Latte Makeup. Pumpkin Spice Makeup. Jakoś tak. Jeżeli macie ochotę obejrzeć moją inspirację, to zachęcam Was do oglądania dalej. Zacznę sobie od podkładu i użyję takiego nawilżającego od Hean. A może zanim to jeszcze odrobina rozświetlającej bazy na policzki i czoło. To jest Dr. Irena Eris, aczkolwiek wszystkie kosmetyki i tak wypiszę Wam jak zwykle na dole w opisie. Nakładam podkład i do podkładu użyję sobie pędzelka z Jessup, to jest 103. Wiecie, że raz na jakiś czas na tym kanale pojawiają się jakieś odcinki o trendach. Natomiast powiem Wam, że zawsze kiedy poruszam temat jakichś trendów z TikToka, bo mogą być trendy modowe z pokazów, a mogą być trendy po prostu coś, co jest popularne, na przykład w internecie, to zawsze spotykam się z jakimiś komentarzami na zasadzie, że to jest to samo co wcześniejsze, bo było modne Foxy Eyes, później było Siren Eyes, a później było jeszcze coś, tak mi się kojarzy. I wiecie, i wszyscy mówili, że to jest to samo, to jakieś tam różni się jakimiś nieznaczącymi szczegółami. Więc wcale jakoś za bardzo mnie tam nie ciągnęło, żeby robić odcinki o na przykład latte make-up, ale powiem Wam, że jest ogromna popularność filmików z latte make-up, czyli jednak niektóre trendy nas interesują, szczególnie jeżeli jest to jakiś taki neutralny, bezpieczny makijaż. Zatem stwierdziłam, że chociaż tym jednym się zajmę i dzisiaj zrobimy sobie Pumpkin Spice. Szczególnie, że jedna z widzek mnie poprosiła o to. Korektor Touche Cloud Yves Saint Laurent. No i makijaż Pumpkin Spice to nic innego jak po prostu klasyczne, takie subtelne smoky eye makijaż w ciepłych brązach. Tak naprawdę, jeżeli macie ochotę skorzystać z tej inspiracji, a nie lubicie ciepłych makijaży, możecie użyć neutralnego brązu i wyjdzie naprawdę to samo. Jak przeglądałam sobie inspiracje, to widziałam, że ten makijaż wyglądał często bardzo różnie, bo to nie zawsze było tak, że każde Pumpkin Spice Makeup to było smoky eye, bo czasami to była jakaś kreska, czasami po prostu jakieś takie klasyczne cieniowanie, ale właśnie zawsze w ciepłych kolorach, zwieńczone taką subtelnie ciepłą, rudawo-pomarańczową pomadką. Zrobię sobie to po prostu wedle moich preferencji, mojego uznania, ale to może być tak naprawdę każdy klasyczny, dzienny, wieczorowy make-up, jaki chcecie. Przypudruję się pudrem rozświetlającym od Dr. Ireny Eris. Na razie tutaj w centrum tylko, żeby utrwalić, bo na policzki będę nakładać sobie kremowe konturowanie. I tutaj użyję sobie tych różdżek od Stars from the Stars. Zacznę od odcienia 5, który jest ciepłym brązerem. I tu w ogóle został mi puder. I rozcieram to pędzelkiem po podkładzie. Żeby ten makijaż był spójny, to właśnie wydaje mi się, że fajnie by było wprowadzić tutaj do makijażu twarzy również jakieś ciepłe tony, więc mile widziany będzie właśnie jakiś ciepły bronzer, czy jakiś ciepły brzoskwiniowy róż, złoty rozświetlacz, coś co po prostu zespoi nam makijaż oka z resztą twarzy. Wszyscy chłodnolubni, pamiętajcie, mieliście swoje 5 minut w latte make-up i w espresso make-up. Dajcie się nacieszyć wszystkim ciepłolubnym, bo ja tak często po komentarzach wnioskuję, jak tylko jest coś ciepłego, nie wiem, jakaś wypuszczona została ciepła paleta, czy jest modny jakiś ciepły makijaż, to po prostu wszyscy chłodnolubni narzekają, a jak tylko pojawi się coś ciepłego, to ci wszyscy ciepłolubni mówią: jeju, ale fajnie, ja wciąż tak bardzo lubię ciepłe rzeczy, ciepłe makijaże. Oczywiście tutaj uogólniam i mówię po moim doświadczeniu w komentarzach. Ok, przechodzimy do rozświetlacza. Ja użyję sobie Glow Mamy, bo jest bardzo ładnym, takim złotym rozświetlaczem. Pędzelek Spectrum i KJH numer 8.
Zobaczcie, ślicznie się to prezentuje. Troszkę na nosek, na łuk kupidyna, tak żeby też nie było przesadnie, no ładnie to wygląda. Już mogę się dopudrować na reszcie twarzy. Dopudruję sobie czoło, delikatnie policzek, troszkę skronie. I lecimy dalej. Mam dzisiaj ochotę na taki full make-up, więc dołożę sobie trochę bronzera i ja używam Dr. Ireny Ellis tej ciepłej wersji. Oczywiście, jeżeli to ma być Wasz dzienny makijaż, szybki do pracy, możecie sobie ograniczyć te kroki wedle Waszego uznania, wedle Waszej potrzeby, użyć innych kosmetyków. Pamiętajcie, że to zawsze traktować jako inspirację. To nie musi być 1 do 1. Ja będę dzisiaj używała trochę starych kosmetyków, trochę nowych kosmetyków, więc to nie chodzi o to, żeby użyć konkretnego produktu do tego makijażu, tylko żeby się zainspirować, pomyśleć, co macie w swoich zbiorach i co możecie użyć, żeby uzyskać na przykład podobny efekt. I użyję sobie jeszcze odrobiny tego cienia z paletki Naturalnie Różowa jako taki toper na róż, bo on jest taki różowo-miedziany. I on bardzo ładnie tutaj myślę, że może wyglądać. Doda mi też troszeczkę blasku na policzki. Okej. Puszkiem po pudrze jeszcze sobie wracam, wszystko doklepuję, żeby nie było żadnych plam. Lubię, jak róż i bronzer są takie niezdefiniowane, że to nie jest tak, że to jest taki, wiecie, gdzieś tam placek się kończy, tylko żeby po prostu nie było widać tego przejścia. Zobaczcie, no pięknie ten policzek wygląda. Przechodzę do brwi, zrobię sobie szybko na mydełko i użyję sobie tego czarnego z Stars from the Stars. Trochę przyklepuję je do skóry. Teraz sięgam sobie oczywiście po moje cienie z Hean. Zobaczcie, jak to wygląda. I delikatnie uzupełnię sobie tylko jakieś takie najbardziej puste luki w brwiach. Jeśli to ma być taki pełny makijaż, taki full make-up, to fajnie gdzieś wprowadzić jakąś równowagę w tym makijażu, nie? Żeby nie było za ciężko, to ja sobie robię właśnie dzisiaj modowe brwi, tak to nazwijmy. Oki. I przejdźmy sobie do makijażu oka. No i czas na zabawę. Zaczynam sobie od bazy. Oczywiście baza to must have przy każdym makijażu oka, a już szczególnie jak ma się tłuste powieki czy opadające, bądź tłuste i opadające. Konieczność. Przygotowałam sobie kilka palet, które tutaj odpowiadają mi tej koncepcji makijażu, więc pokażę Wam, co sobie przygotowałam. Może to Was też zainspiruje. Tutaj mam autoportret, bo w autoportrecie też mamy całkiem sporo odcieni, które tutaj by fajnie pasowały, na przykład taka brzoskwinka gdzieś do roztarcia, czy na przykład ta czerwień taka przygaszona, jakiś cieplejszy brąz, więc tutaj może coś się fajnego znaleźć w tej paletce. Wyciągnęłam sobie też Wild West z Urban Decay, bo tutaj w szczególności ten kolor taki wydawał mi się fajny do tego makijażu, czyli właśnie taki rudy brąz, ale pomyślałam też o palecie Affect in the Spotlight. No i wiadomo, ten kolor tutaj byłby po prostu idealny. Trochę brązu, można nawet jeszcze ocieplić takim czerwienio-bordem, więc ta paleta też mi się wydaje taka, którą dałoby się fajnie zrobić ten makijaż. Wyciągnęłam też Nude, Universe Nude od Stars from the Stars, bo ten kolor właśnie jest idealnym odcieniem do zrobienia tego makijażu. Można dodatkowo troszeczkę przyciemnić sobie linię rzęs, na przykład tym ciemnym brązem. No bo jak się dzisiaj obudzili, to nie zaśpiewali No właśnie, nie śpiewali mi. Nie zjedziemy. Chodźcie przytule. I wyciągnęłam też sobie Caramel Cud Nude, no bo zobaczcie, to jest właśnie idealne, szczególnie ta trójeczka tych matów na dole. Wydaje się po prostu idealna do tego makijażu. Ja być może będę sobie tutaj lawirować między różnymi tymi paletami, ale myślę, że chciałabym się skupić dzisiaj na Affect in the Spotlight. Więc zaczynamy pędzelek Money Brushes 07 i lecimy z Hot Pepper. I nakładam Hot Pepper na całą powiekę. Zaczynam, zobaczcie, blisko linii rzęs, tak żeby tutaj nie było żadnych prześwitów i idę coraz wyżej, coraz wyżej. I tak naprawdę ten kolor sam mi się blenduje przez to, że robię takie ruchy od góry do dołu, mając na pędzlu coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej produktu, a przez to, że wzięłam właśnie taki spłaszczony pędzelek, jest to bardzo, bardzo łatwe. On też nadaje się do rozcierania, ale właśnie do takiej aplikacji najbardziej, do wklepywania. No i próbuję sobie też
wprowadzić ten kolor w załamanie powieki. Pamiętajcie, żeby zawsze wprowadzać kolor w załamanie powieki i powyżej, żeby nasze oko nie wyglądało na zmęczone, spuchnięte, malutkie. Chcemy oko powiększać. Zobaczcie, że już nawet jeden ten kolor po prostu robi tutaj wspaniałą robotę. Wezmę sobie teraz 9 i ten beżowy cień, Banana Shake, i jeszcze bardziej wszystko tutaj rozcieram. I tutaj w tym makijażu możemy pójść sobie w takie ekstremum, bardzo ciepłe, na przykład rozcierając sobie ten cień jakimś musztardowym, żółtym kolorem, czy pomarańczą, ale możemy go oczywiście też neutralizować, żeby to był wciąż taki typowo brązowy makijaż. No i wtedy właśnie rozcierać sobie beżem, Banana Shake'iem, przyciemniać sobie wtedy ciemniejszym brązem, już neutralnym, niekoniecznie ciepłym, więc to zależy, w którą stronę chcecie iść. Jeżeli to ma być takie Pumpkin Spice Makeup, ja myślałam, że dotknęłam denka, to był jakiś paproszek, no wiecie co. Więc jeżeli chcecie, żeby to był po prostu klasyczny Pumpkin Spice Makeup, no to będziemy go delikatnie neutralizować. Biorę sobie jeszcze troszeczkę bronzera, tego samego, którego używałam na twarzy, i jeszcze bardziej wszystko tutaj rozcieram. Użycie nawet takiej odrobiny bronzera do roztarcia cieni, których używaliśmy wcześniej, pięknie pomoże skomponować nam idealnie nasz makijaż z resztą twarzy. Teraz takim mocniej spłaszczonym pędzelkiem, to jest Maestro Shadow M, sięgam sobie też po Hot Pepper i będziemy wprowadzać sobie go na dolną powiekę. Przez to, że jest płaski, będzie mi wygodnie tutaj wejść dokładnie pod rzęsy, będzie precyzyjniej, mam kontrolę nad tym, jak nisko chcę ten makijaż osunąć. I tym puszystym po bronzerze, po beżu jeszcze lekko wszystko rozcieram. Dodajmy sobie troszkę głębi przy użyciu brązowej kredki. Ja mam akurat od Dr. Ireny Eris, nakładam ją na linię wodną. Można by było ten makijaż też zacząć od kredki, przyciemnić sobie linię rzęs, troszeczkę rozetrzeć i potem na to zbudować cień i już mielibyśmy taką fajną głębię, definicję, więc to zależy od tego, jaką technikę po prostu lubicie. Też wprowadzę sobie tutaj u góry między rzęsy i delikatnie rozetrę tym płaskim pędzelkiem, którego używałam do dolnej powieki. I teraz sięgam po ten ciemny brąz, to jest Espresso, psipadek, i bardzo delikatnie moczę też ten płaski pędzelek w cieniu i subtelnie buduję sobie tą dolną powiekę. Będę bardzo stopniowo ją budować, bo nie chcę stracić tej ciepłoty w makijażu, a tylko zależy mi na uzyskaniu głębi. Taki ciemny brąz przy okazji troszeczkę nam zneutralizuje ten makijaż, ale to dobrze, bo on będzie wtedy trochę mniej oczywisty. Robię to samo na górnej powiece. Najpierw tam, gdzie nakładałam kredkę, aplikuję ciemny brąz i też zaczynam go delikatnie rozcierać takimi krótkimi ruchami. Zobaczcie, i możemy sobie teraz porównać jedno oko i drugie i ile zyskało głębi i takiej fajnej definicji, a to jest po prostu takie rude. Pogłębiam jeszcze troszeczkę bardziej, ale pamiętajcie, aby to było bardzo blisko linii rzęs. Oczywiście możemy sobie ten kolor rozcierać, ale żeby ten najciemniejszy element, najciemniejszy moment makijażu właśnie przepadał na linię rzęs. Nie widzi mi się tutaj nakładać jakichś błyszczących cieni, ale pomyślałam, aby użyć sobie brązowej kostki właśnie z paletki Carmel Cud Miód, żeby odrobinkę dołożyć tego koloru w kąciku. To jest takie złotko, więc powinno tutaj fajnie pasować. Słuchajcie, bateria mi padła, więc pozwoliłam sobie w międzyczasie wytuszować rzęsy i użyłam sobie tej maskary, czyli Maybelline Sky High w odcieniu brązowym. Myślałam, że może fajnie to się prezentować, że nie będzie aż takie intensywne, wiecie, jak smoky eye, że tak nie przyczerniamy tego makijażu, tylko właśnie idziemy w taki bardziej miękki efekt. No i słuchajcie, zostały nam już tylko usta do wykonania i pomyślałam sobie, aby użyć takiej neutralno-brązowej konturówki i tutaj idealnie myślę, że będzie pasowała ombre z Glam Shopu i na to nałożymy sobie delikatnie cieplejszą pomadkę. Więc widzicie, tutaj nie musimy wcale iść od razu w takie ekstremum super ciepłe. Tutaj fajnie jest ten makijaż sobie troszeczkę zbalansować. Niech on będzie ciepły, ale to nie znaczy, że wszystkie elementy muszą być turbo ciepłe, pomarańczowe, czerwone. Oczywiście to jest mój punkt widzenia i moja wizja, a niech każdy maluje jak chce. Troszkę rozcieram sobie palcem
do środka. I tutaj wybrałam sobie taką z Yves Saint Laurent Rouge Pure Couture w odcieniu 08. Ona jest taka lekko miedziana, to jest taka różowo-miedziana i ona tutaj fajnie będzie mi pasować. Nabiorę sobie trochę na pędzelek i nakładam. I też nie chciałabym, aby ten kolor był taki super intensywny, bo zobaczcie, że ona jest dosyć wyrazista, ale sobie ją tak troszeczkę, wiecie, doklepiemy, żeby to nie był taki bezczelny efekt. Wiecie, wiem, że to tylko makijaż, ale odrobinę wirtuozerii nie zaszkodzi. I ta neutralna konturówka bardzo fajnie nam tutaj wszystko balansuje. I doklepię sobie troszeczkę paluszkiem. Na taki mały pędzelek biorę sobie resztkę podkładu. Tutaj mi się troszkę nie podoba. Jak z tej strony poleciałam z tymi ustami, więc lekko poprawiam je sobie. I jak widzicie, już muszę się dopudrować z powrotem. Czystą stroną puszka zbieram sobie nadmiar sebum i wezmę sobie puder Matte and Blur od Dr. Ireny Eris, żeby mieć pewność, że już nie będę się świecić po prostu za 5 minut. I tak prezentuje się moja interpretacja trendu na Pumpkin Spice Makeup. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba. Co w ogóle myślicie o takich makijażach w ciepłych tonacjach, bo wiem, że tutaj są zdania zawsze podzielone, są ogromni fani, jak i ogromni przeciwnicy, którzy po prostu źle się czują w takim makijażu. Ja bardzo lubię ciepłe kolory, więc czuję się fantastycznie. Wiecie, to trochę brakuje mi różu. Dołożę sobie tego z paletki. W zasadzie nie jest to róż, tylko cień do powiek. Ale tak jak patrzę teraz na siebie w podgląd, to troszkę brakuje mi jeszcze życia. Okej, i teraz po prostu czuję się jak bazylion dolarów. Jeżeli są jeszcze jakieś trendy, które chcielibyście, abym zinterpretowała na własny sposób, koniecznie zostawcie komentarz. Jeżeli filmik Wam się podobał, to czekam na Wasze wsparcie. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.